Partnerzy odcinka Greenway, Evstone, Leader i Shirt Vogo. Linki w opisie. Cześć, witam. Dzisiaj na Zakopane test przyjechałem sam. Przyjechałem tym sprzętem, natomiast nie będziemy jechać sami. Mamy pierwszego uczestnika, czyli Adama. Cześć. I mamy prezent dla Adama, czyli koszulkę Zakopane Testera. Tyle razy byłeś na Zakopaneście i koszulki nie miałeś, musieliśmy to naprawić. Bardzo fajna firma, Michał. Przyjechała Kinga, tylko gdzie jest jej bus? Pierwsze wrażenie. Który ładniejszy? Który dzisiaj bierzesz? Szczerze, jako front powiedziałabym, że jednak Tesla. Powiem Ci, że Hyundai tył fajnie wygląda. Z tyłu Hyundai wygrywa. No to tak. zrobimy krótkie 360, tak żebyście i wy zobaczyli, jak to wygląda jedno i drugie. Od razu widać, że Tesla Y jest wyższa. Na długość to bym powiedział, że mniej więcej to samo. a Ioniq ma chyba 488 cm. Zobaczymy, na jakich kołach on stoi. Z tego co pamiętam, to na 20. 2, 4, 5, 40, 20. Także zdecydowanie duże ogumienie. Teraz spróbuję tu trochę zanurkować w te krzaki. To zobaczycie, jak to auto wygląda z tyłu. No z tyłu według mnie wygląda nieziemsko, bo wygląda trochę jak Porsche. Na początek sprawdzimy, jak to jest duże auto, ten Ioniq 6, bo że jest długi, to widać. Nawet biorąc pod uwagę, że tu mam takie akcesoria, to popatrzcie, ile tu jest pięści wolnej przestrzeni. A nad głową, mniej więcej 1 pięść wolnej przestrzeni, przy czym wzrostu mam 180 cm. Z tyłu mamy tutaj co? Nawiewy, mamy USB-C. Możemy też poprzesuwać sobie fotel z przodu. Takie uchwyciki na kubeczki, dość miękki podłokietnik, grzane fotele. Z przodu są dodatkowo wentylowane. No i co? Zobaczymy, jaki tu mamy bagażnik, bo jak to sedan, z bagażnikiem bywa różnie. Choć dość długi, bo tutaj mamy prawie 110 cm w tym kierunku. Potem mamy w tym kierunku między nadkolami. Tutaj mamy centymetrów, z jakieś 105. Natomiast tam już przy siedzeniach, jakby mi się udało zanurkować, no to tam mamy już, kurczę, jakieś 100. Natomiast tu u góry jeszcze są takie wypustki, patenty. Generalnie nie jest to taka kwadratowa, fajna przestrzeń, a na wysokość jakieś niecałe 50 cm. Przy czym tutaj otwór załadunkowy ma jakieś 44. Większych przedmiotów tędy nie przeciśniemy po prostu. No i będziemy ruszać w stronę Zakopanego. Mamy 17:35. Google nam pokazywał godzinę 45 chyba. Zegary pokasowane, 46% w akumulatorze. Kinga, możesz ruszać, a potem będę Cię pytał, jak Ci się tym jedzie. Dobrze, zobaczymy w takim razie. No i dobrze, że mamy Adama na pokładzie. Adam ma telefon, który się indukcyjnie ładuje. Tu się takie diodki zapaliły i się ładuje. Natomiast ten telefon niestety tak troszkę tu tańczy. No i co nam tu Google pokazuje? Pokazuje nam, że będziemy na 19:20 i będziemy jechać jeszcze godzinę 37 na czerwono, więc jeszcze jakieś korki nas spotkają. Jak tam Kinga po pierwszych kilometrach? Ja tylko podpowiem Wam, że w Myślenicach mamy 16,9 kWh. Dzisiaj duży ruch, ale Kinga zasadniczo to lewym pasem jeździ. Zresztą auto chyba jest z gatunku tych, których nie czuć prędkości. Nie wiem, jak Twoje odczucia właśnie. Tak, nie czuć prędkości. Myślę, że też duży wpływ na to ma to, że po prostu jest cicho w środku. Druga rzecz jest taka, co tutaj już rozmawialiśmy wcześniej, a propos tego, że zawieszenie jest dosyć w miarę, myślę, że sztywne. Fajnie się trzyma drogi. W trybie sport, bo tutaj też to sprawdzaliśmy, przyspieszenie też jest całkiem zgrabnie tutaj zrobione. Ładnie reaguje, nie? Tak. Dokładnie. Tylko 229 koni i napęd tylko na tylną oś. Jest jeszcze wersja 4-napędowa, gdzie jest 5 sekund do setki i to by dopiero robiło wrażenie. Natomiast już ta wersja, nie wiem, moim zdaniem jeździ ok. Nie wiem, jak Ty uważasz? Tak, jak najbardziej, bo pamiętamy to z jednych pierwszych testów naszych wspólnych, tak? Tak, to był akurat EV6 RWD i tamto auto miało tendencję do obcinania mocy tak po prostu profilaktycznie. Jak tylko jakiś uślizg koła wyczuło, nie wiem, czy są lepsze opony, czy lepsza kontra na trakcji, ale tutaj pomimo wszelkich prób mi się tego efektu nie udało nigdy wywołać, o którym teraz mówisz, bo pamiętasz, jak tamten na autostradzie nam zrobił psikusa Dokładnie tak. I stracił moc na chwilę, bo tak sobie wymyślił, nie? A jak oceniasz tutaj tą deskę rozdzielczą, design, bo zauważyłeś, że coś Cię tu już drażni? Tak, jest jedna rzecz, słuchajcie, która jednak powoduje tutaj kłucie w oczy. Pierwsze wrażenie było takie, że jest to jeden z najlepszych tutaj wykonań w środku, jeśli chodzi o
Design. Tak, design, ale tak jak mówię, byłam tylko w kilku tych autach. Bez potrzeby, i to razem z Adikiem też stwierdziliśmy, bez potrzeby jednak jest kolor srebrny dodany, który dość wydaje się być tandetny, tak? Psuje to gdzieś to całe Dokładnie, wnętrze. tak. Jednak mi srebrne jakieś dodatki, zwłaszcza na plastikach, no nie pasują. Ewidentnie dużo więcej klasy byłoby, gdyby było wszystko czarno-czarne. I dzięki temu, że niestety tutaj jest ta ramka srebrna, odbija się w szybie. Więc cały czas mam wrażenie, że coś mam na szybie tutaj u góry, bo światło odbija się od srebrnego elementu. A jak ten srebrny kolor? Jeśli mówisz o lakierze, tak? O lakierze tym matowym? Tak, właśnie przed spotkaniem sprawdzałam sobie tutaj wersję tego auta w internecie, no i za pierwszym razem zobaczyłam tą wersję czarną, tak? Czyli czarny lakier. Pierwsze skojarzenie właśnie było Porsche i jednak na żywo jak zobaczyłam, że to jest chyba taki szampański kolor. No, o kolory to mnie nie pytajcie. Ja znam 3. Czerwone, żółte i zielone. To zdecydowanie lepiej uważam, że nadal jest to klasyka i czarny by się lepiej reprezentował, no ale to już jest kwestia gustu, tak? Bo to już jest kolor, który wpada lekko znowu w srebrny i tak jak była kiedyś moda na srebrne samochody i wszędzie były srebrne auta, tak niestety, no mi to akurat nie siedzi, ale może ktoś lubi. Kto co lubi. Dokładnie tak. Natomiast no, jest to taka, nie wiem, przynajmniej moim zdaniem taka elegancka limuzyna, tak czy siak, nie? Tak, tak, ale byłoby jeszcze więcej szyku, gdyby była czarna. No właśnie. Ale to na szczęście każda kupuje, to może sobie kolor wybrać, no już, dowoli. A na marginesie jeszcze dodam, że tutaj startujemy z 284 000 za taką podstawową wersję. Także no, poważny wydatek na pewno. Natomiast ja dzisiaj do Was przyjechałem nienaładowanym autem, tam było 40 parę procent. No i zobaczymy, ile dowieziemy do Zakopanego, pomimo tego, że będziemy jechać w góry i jak widzicie jedziemy dość szybko, dość dynamicznie. Zużycie, przynajmniej z mojego tutaj doświadczenia, no jest kilka kilowatogodzin mniejsze niż w porównywalnych dużych samochodach. I tutaj zdradzę Ci rąbka tajemnicy, tutaj to auto może mieć współczynnik CX od 0,21, czyli generalnie wiatr i duża prędkość nie robi na nim wrażenia. No i dzisiaj myślę, że ten Zakopane test to udowodni. No jak będzie, to jaki wynik dowieziemy, to zobaczycie. Zobaczymy też, ile pozostanie nam baterii, bo dzisiaj nie będzie lekko, nie oszczędzamy baterii. 27 stopni jest na zewnątrz, jedziemy na klimie, tak? Czy ma to już takie duże przełożenie na zużycie? Nie ma, natomiast Już można, nie ma, tak? można to sprawdzić. A było kiedyś w jakichś takich wersjach? autach, które miały malutkie bateryjki, to miało znaczenie. Natomiast tutaj mamy 70, prawie 7 kWh dostępne, więc raczej to bez znaczenia. Ta klimatyzacja zużywa może 0,3, może 0,2 kWh. A grzanie to samo, tak? Nie, z grzaniem jest gorzej, bo grzanie niestety grzanie pochłania zdecydowanie więcej energii niż chłodzenie wnętrza. A jesteś w stanie powiedzieć, ile razy więcej? To zależy jaka zima, natomiast no, nigdy nie widziałem więcej niż tam 300-500 watów na chłodzenie, natomiast kilka kilowatów na grzanie i owszem. Przy czym to się stabilizuje, wiadomo, po pewnym czasie jazdy, jak auto się dogrzeje czy tam wychłodzi, no 2, 3, 4 razy więcej może być w przypadku grzania tej zużycie energii. Ale tak czy siak, jak widzisz, dzisiaj masz zużycie przy dynamicznej jeździe około 19 kWh, co daje nam przy tym akumulatorze 76 kWh, nawet jeśli by miał, no to jest 400 km zasięgu na jednym ładowaniu. Ale co najlepsze, w 15 minut można to naładować do 80% i mieć kolejne 300 km zasięgu. I to już robi wrażenie. W tunelu mamy niestety takie tutaj łączenie asfaltu, ale spróbujemy jakiś odczyt pomiaru głośności zrobić. Gdzieś tak krążymy w okolicy 66 dB. No i to jest to, co ja mówiłem, że jak się już szybciej troszkę jedzie, to w tym aucie słychać, nie wiem, właśnie co słychać, co słyszycie?
przy około 100 na godzinę w tym aucie. Silnika nie ma spalinowego, ale coś słychać. Bicie serca. No dla mnie to jest niestety szum wiatru i on tutaj robi to, że no te ciche auta potrafią tutaj schodzić poniżej 60 dB, a tutaj mieliśmy 66-67. No tak to się prezentuje w Ioniqu 6. A w Tatrach jeszcze śnieg z zimy, a mamy co? Połowę lipca niedługo. No ciekawy ten rok jest. Anomalie pogodowe coraz większe. Teraz wsiada Adam. My pomalutku dojeżdżamy do Rabki. Kinga tu się bardzo starała i udało jej się przebić 20 kWh pod tunelem. No i jak tam wrażenia po pierwszych zakrętach? Nie wiem, co Ci mam miło powiedzieć, ale kieruje się bardzo fajnie. Powiem Ci, że na drodze, no tutaj możemy gdzieś tu trochę, gdzieś tam, nie, fajnie się trzyma. Jakbyś go porównał do Tesli Y? Sztywniejszy, bardziej miękki? Troszkę chyba większy mi się wydaje. Tak teraz patrząc, to jednak Y jest trochę sztywniejszy, mimo że tutaj, spróbujemy się, złapiemy, że ten profil opony jest ciut inny, ale no zdecydowanie u mnie tak wyżej się siedzi, może dlatego mam też takie wrażenie. Nie jest za sztywno, no jeżdżę ją na co dzień. Czyli Ioniq 6, reasumując, jest bardziej komfortowy niż... Myślę troszkę bardziej komfortowy. Niż Y long range. Może być to podyktowane tym, że fotel tak troszeczkę jakby mnie tutaj na tym wsparciu lędźwiowym tak fajnie i nie odczuwam tych takich jakby przesadnie drgań, nie? Że on jest taki bardzo sztywny. Nie wiem, Y jest sztywnym autem. Mam takie samo odczucie, natomiast Ja mówimy jeszcze... o Y long range'u, tak, ale bo na 20 standard tak. Na tych 19 jest bardziej komfortowy. Jest bardziej miękki, na pewno, tylko że dla mnie nie wygląda. No już 20 tam, te czarne robią robotę i wizualnie dużo fajniejszy. Tutaj mi się ogólnie to auto bardziej podoba, Michał, niż na zdjęciach. To fakt, bo dużo ludzi gdzieś tam mówi, że to Axto jest pasztetem, jakby można było tak powiedzieć. Trochę, ale nie ujmę mu, jest fajny, ładny, oglądają się za nim ludzie, bo nawet staliśmy na parkingu, to już się pełno gdzieś tam ludzi oglądało i patrzyło, więc fajnie, wygląda lepiej, na plus. Miło się zaskoczyłem, myślałem, że rzeczywiście będzie gorzej wygląda. Czyli zyskuje przy bliższym poznaniu. Tak. I mam to samo odczucie, gdy nad Bałtykiem nim byliśmy tam 2 dni temu, to na parkingu ludzie się mu przyglądali, komentowali, mówili, że ładny samochód. Zresztą jedno takie nagranie udało mi się przemiłą panią uprosić, to powiedziała to do kamery. Niestety nie chciała wystąpić. No i mamy budowę Zakopianki w całej okazałości. Po lewej mamy już nawet fragment jednego mostu tutaj po lewej. Coś się tu zmienia, coś się tu dzieje. Pewnie po Tesli, która jest 4x4, to tutaj mocy nie ma, nie? No nie ma, Michał, to Ci mówię szczerze od razu, że nie ma, ale jeździ się bardzo fajnie. Po Y to no, nie mam mocy i wszystko mi się tu świeci nagle. Tam mam taki dość duży minimalizm i to mi się zaczęło podobać. Zacząłem się do tego przyzwyczajać i stwierdzam, że ten head-up display mi tu przeszkadza. To, że tu mi się wszystko tak świeci, to mi to przeszkadza. Powiem Ci, że jakoś człowiek się, jak już zaczyna przyzwyczaić do swojego, to ma troszkę... Pewnie jakbym wsiadł z innego auta, to nie miałbym tego odczucia, nie? Ale bardzo ładne te wstawki tutaj. To oświetlenie takie nie na jakieś tutaj nachalne, takie leciutkie. Bardzo fajnie to wygląda. Ten ambient taki pociągnięty. To takie wstawki. Super, to wygląda fajnie, natomiast obicia twarde, to wszystko tutaj plastikowo, w Tesli ma mięciutko i dużo, no to wiadomo, kwestia wyrównania fotela, ale w Tesli mam tak fajnie ustawione, że rzeczywiście się mi tutaj ta półeczka z szyby idealnie z ręką licuje, jest mięciutka i jestem przyzwyczajony już po no prawie 4000 km, nie? Więc gdzieś tam przejechałem trochę, odkąd odbieraliśmy razem, nie? Ale to fajnie jest, nie powiem, teraz zakładamy, że tutaj mamy napęd na 4 koła, no i osiągi wtedy mamy takie jak w Tesli. Tak. I nie wiem, wygrałeś w Totolotka, nie patrzysz na cenę samochodu, co byś dzisiaj kupił? Nie, to biorę Tesla. Bo pod względem systemowo to już tak ją zacząłem rozbierać tam na czynniki pierwsze ustawień, tego wszystkiego dopasowania. Jak Ty mi tu powiedziałeś, żebyśmy nie kasowali, bo znowu będzie trzeba kasować,
pipczenie i tak dalej, wszystko. Tam to, słuchajcie, no jest petarda. No ja wchodzę, czy żona wchodzi i wszystko ustawia, wszystko konfiguruje. Nawet poziom klimatyzacji sobie zapisuję i mam swój poziom głośności, swój poziom klimatyzacji. No i tak, każdy będzie miał rację. Ktoś, kto jeździ na co dzień Teslą, powie, że Tesla jest lepsza, a ktoś, kto jest przyzwyczajony do head-up displaya, ktoś, kto jest przyzwyczajony do łopatek rekuperacji, do szybszego ładowania, do wentylowanych foteli, no tak wsiądzie w Teslę, to powie, że to kurczę lipa, nie? No Tak. i jeden i drugi będzie miał rację. Dzisiaj Będzie mamy miał... tutaj kierowcę Tesli, który twierdzi, że Tesla jest lepsza, no i dla niego jest lepsza, a ja tak kurczę, jak na to patrzę, jeżdżę przez wszystkimi samochodami, jakimi się da, to ja nie byłbym taki jednoznaczny, jeśli miałbym wybrać Ionika 6 lub Teslę. Michał, nie będzie jednoznaczności w tych autach. Niektóre są, coś bym tam zabrał, coś bym tam wpakował. To Adamie, jeśli uda Ci się wymyślić, to 5 plusów i 5 minusów Ionika 6. 5 plusów to, tak Michał, myślę, że tak jak mówiłem, te manetki od rekuperacji. To mi się podoba i to twierdzę, że powinno być w każdym aucie elektrycznym, żeby sobie samemu gdzieś tam ustawiać tą moc. No tak, no bo i to reagować. zależy od warunków na drodze. Tak, dokładnie. I reagować dość szybko. Drugim, myślę, że wiesz co, ta kierownica mi się podoba. Ona jest fajna i fajnie wykonana, dobrze siedzi, więc fajnie się nią kręci. Myślę, że też na plus w stosunku do tych wszystkich gdzieś tam, które testowałem aut, to podoba mi się. Co dalej? Co dalej, co mogę znaleźć? Prędkość ładowania, niech zgadnę. Prędkość ładowania, tak, no to wiemy. To mamy trzeci, to mamy jeszcze dwa. Dwa i będzie challenge ukończony. Trzeci, czwarty, to teraz wiesz co, z mojego poziomu, to nie wiem, tak Ci powiem, z czego, co mi dalej tutaj, znaczy fajny jest też ten wyświetlacz, to nie mogę powiedzieć, bo on jest taki, większość aut robi tych nowych, takie długie takie wyświetlacze, tak? Ale on tak naprawdę gdzieś tam w tych autach elektrycznych to w tym Ioniqu 5, nie? Ucinamy. 3 Dobra, znalazłeś, teraz już znalazłem, wymyślasz. tak. Dobra, to teraz minusy. To nie ma co wymyślać, masz rację. Teraz minusy. Minusy, no to, że tutaj jest tego wszystkiego tak dużo, że przeszkadza mi to. Już teraz mi to przeszkadza. Czyli wszystko się świeci, wszystkie srebrne wstawki, nie wiem, czy to jest piano black, czy coś, i są czarne. Podświetlane jest wszystko i przełamane srebrnym chromem. Czyli reasumując, nie podoba mi się to. Brak minimalizmu, może tak to Tak, nazwę. nie podoba Dobra. mi się, za dużo tego. Drugi minus. Za dużo tego. Drugi minus to wiesz co, nie wiem, mi się wydaje, że ta konsola mnie trochę... Tunel środkowy, tak? Ten tunel dla mnie jest niefajny. Jest za mały, jeżeli już robimy to, żeby był bardziej jakiś tutaj poręczny i taki bardziej przemyślany. Dla mnie jest nieprzemyślany, nawet ładowarka jest na jeden telefon, nieprzemyślanie. Już powinien być przynajmniej na 2, bo zawsze pasażer nawet więcej korzysta niż kierowca z telefonu z ładowania. No po prostu nie ma gdzie tu na przykład Tak. w drzwi wsadzić dużej butelki, butelki, a tu na środku taka duża butelka. Może bez zróbmy sensu, tak, nie? schowki. Te schowki, które tutaj użyteczność ich to jest ten i tutaj jeszcze jest to, że wszystko jest gdzieś tam porozmieszczane. Tu mamy jeden panel od guzików, tu mamy drugi, tu mamy trzeci, tu są jeszcze jakieś czwarte na tym i jeszcze pełno jest tutaj, nie? No strasznie tego dużo i to, co się zawsze gdzieś tam łapałem już w wcześniejszym Ioniqu, i jedna dźwignia, druga dźwignia, trzecia dźwignia, nie? Czasami sobie myliłem, że chciałem tą po prostu wrzucić bieg, a ona jest tutaj niżej, nie? Więc nie wiem, troszkę jest głośno. Jak ten drugi minus? Też. Drugi to, że tak powiem, ergonomia może tak. użycia. Funkcjonalność Trzeci, tego. wyciszenie. Tak, troszkę jest głośno. Myślałem, że już będzie ciszej, zdecydowanie. I to audio też tak troszkę słabo gra. Jak już weszły te basy na wysokich, że tak powiem, wysokiej głośności, gdzie włączyłeś to kiepsko. Kiepsko. Za aucie za tyle tysięcy myślałem, że naprawdę się, mimo że to jest Bose, no to myślałem, że będzie to lepiej grać. Chyba że kwestia jakichś tam gdzieś ustawień, tak? No ale bas, jak go podbijemy, to bas wysoko powinien naprawdę nie trzeszczyć, tak? Tutaj trochę trzeszczał. Sumujący plus, że naprawdę fajnie się tym autem jedzie. Mimo że RWD, tak? Czyli mniej troszkę mocy, ale fajnie się jedzie. Mógłbym jeździć na co dzień, tak powiem. Dobrze, czyli finalnie zaliczamy Ci 4 plusy, 3 minusy. A teraz czas na Kingę. 5 plusów, 5 minusów Hyundai Ionika 6. Zobaczymy, czy się uda 5, ale postaram się. To, o czym wspomniał też Adik wcześniej,
bardzo dobrze się prowadzi. Wydaje mi się, że ma dość w miarę sztywne zawieszenie, jeśli chodzi o większe prędkości. Nie było tutaj problemu przy pokonywaniu zakrętów. Czyli pierwszy plus prowadzenie, dobra, Tak, drugi. bardzo dobre. I zawieszenie, myślę, że... Prowadzenie, zawieszenie, no Okej, dobra, możemy dwa okej. zaliczyć. Drugi plus, pomimo wszystko powiedziałabym, że mimo tych srebrnych, plastikowych wstawek, że całkiem fajnie tutaj od środka wygląda. Kolejny plus byłby, jeśli chodzi o podświetlenia tutaj z tyłu, bo w tym momencie akurat siedzę z tyłu, więc mogę sobie z tyłu pooglądać, jak tutaj jest wykonane podświetlenie. W tym momencie siedzę z przełożonymi nogami, nogę na nogę i jeszcze mam troszeczkę miejsca. Czyli duży przestrzeń z tyłu, to mamy Tak, 4, kurczę. dokładnie. Chyba przegrasz, Adam. Duża przestrzeń z tyłu, tak. Jeśli chodzi o minusy, no to niestety będę się cały czas czepiać tych srebrnych elementów, które wcale nie dodają szyku, a wręcz drastycznie tutaj ten design wtedy spada przy nich. Drugi minus, o którym już wspomniałam, to, że jednak ta srebrna ramka odbija się od szyby przedniej i jest dość uciążliwa, bo ją cały czas widać i mi osobiście przeszkadza. Tak. Numer 3. Myślę, Numer że 1 z 2 to prawie pokrewne, no ale... Okej, dobra. To myślę, że na tym bym poprzestała na obecną chwilę. Aha, bagażnik. No jednak bagażnik jest bardzo mały, tak? Jak na takie duże auto. Tak, jak na takie duże auto bagażnik i jednak wejście do tego bagażnika jest dość ograniczone. Pomimo wszystko, że może troszeczkę w środku jest większy ten bagażnik, to samo wejście do bagażnika jest dość małe. No i dobra. No i co mamy? Mamy 4 plusy i po 3 minusy. Czyli co? Auto na plus. Wyszło z tego. Nikt nie wygrał. A ja już tym autem przejechałem 1350 km, więc troszkę plusów i minusów widzę. Więc plusy to na pewno świetne prowadzenie, bardzo szybkie ładowanie, niskie zużycie przy dużych prędkościach. Minusy szum wiatru. Szum wiatru i wyciszenie mogło być troszkę lepsze. To jest taki główny minus. No to, że jest to sedan, no to dla mnie jest minus osobiście, bo ja lubię auta z takim bardziej praktycznym bagażnikiem i chyba te 2 minusy więcej nie wymyślę. I znowu auto wychodzi na plus. Reasumując, mógłbym takie mieć. No i tu nam pokazuje plus 12 minut, więc pojedziemy sobie starą drogą przez Poronin. My nie mamy dzisiaj tyle czasu na ten test, a korki jakoś się zwiększyły, bo 19:25 była, a jak jedziemy po naszemu, czyli tak jak on nie proponował, to 19:16. No ciekawe, czemu od jakiegoś czasu nie proponuje tych objazdów. Ja się w sumie cieszę, bo nie korkują się objazdy, ja i tak je znam. Ale Google co chwilę zmienia te swoje pomysły na trasę. 9 km do celu i 19 minut, a przed chwilą było 9 km i 29 minut. To dopiero tragedia. Możemy w czasie jazdy z bardzo małymi prędkościami włączyć sobie z kamerę z przodu i dzięki temu widzimy wcześniej, co dzieje się na przykład w drogach poprzecznych. I tam po lewej mamy na 11 G-wącik. Jak automatyczne wycieraczki? Lepiej działają niż w Tesli, czy gorzej? Wiedziałeś, o co zapytać. No. No, w Tesli kurę kiepsko to działa, bo one się potrafią włączyć, kiedy im się zachce i na autopilocie nie można sobie ustawić wycieraczek po swojemu, tylko one działają w trybie auto, ale wszyscy czekamy na aktualizację, tak? Parkujemy pod stacją ładowania i mamy wspólne zdanie z Adamem. Port ładowania najlepiej mieć z przodu, tak? Dokładnie. Mniejsza czy z tyłu, czy z lewej, czy z prawej. Leaf wygrywa. Musimy Tak. to powiedzieć, że niestety tak. Z przodu jest najlepszy. Już byśmy się ładowali, gdyby tutaj było z przodu, a nie tutaj manewrowanie się. Niedoszacowany zasięg, bo naprawdę z 99 km, godzinę 43 tam to pokazuje, 19,5 kWh na 100 zużycie i 21% w akumulatorze. My się tu podłączymy i idziemy sobie coś zjeść. No i gdyby to był Ionity, to mielibyśmy
80% za jakieś, strzelam, 14 minut, ale że to zwykła 50, no to mamy 55 minut do 80% i godzinę 22 do 100%. No zobaczymy, ile nam tu zejdzie. Ile zejdzie, tyle zejdzie. Jak przyjdziemy, to się odpinamy, jedziemy w stronę Krakowa. I na kierownicy mamy 4 diody, każda odpowiada za 25% akumulatora. Jak będzie się migała ostatnia, to będziemy mieli powyżej 75%. No i pizza w La Play zjedzona. Zgadnijcie, ile dzisiaj nam zeszło. W miłym towarzystwie to zazwyczaj schodzi, ale naprawdę nie wiem, ile dzisiaj. W tym celu przykładamy kartę i popatrzcie, 84 minuty, w tym czasie pobraliśmy 61 kWh i mamy 96%. No niesamowite jest to auto. Idę jeszcze zobaczyć, ile pokazuje do 100. 9 minut do 100% i przy 96% 30 kW mocy ładowania. No i będziemy zaraz się zbierać. Kinga tu sprawdza lusterko. Tak i... No i nie świeci. Tak, jestem rozczarowana, słuchajcie, bo w tej czwórce, 94 rok, po otwarciu tutaj lusterka świeciła się ramka, a niestety powiem Wam szczerze, że w samochodzie z 2023 roku nie ma takiej opcji. Trzeba tu guziczek. Niestety trzeba przycisnąć, światło jest jeszcze sztuczne, bo jest białe. Jak Ci się podoba Kinga schowek? Super, fajnie się wysuwa, nie powiem, bo jest to bajer. Aczkolwiek no jest niestety bardzo płytki i to powiedziałabym, że bardzo płytki. Myślę, że jeszcze dwie takie książki. Dwie książki serwisowe by się zmieściły i to jest maks tego co tam słowka. wejdzie. Tak. Wymyślił, że będziemy na 22:24, więc kasujemy tu zegary i ruszamy w stronę Krakowa, a dokładnie pod Jana w Skawinie. Trzymy 50 na tempomacie, 47 na znakach. Także nieduże przekłamanie prędkości. I przy takim świetle, jak jest teraz, że jeszcze jest to jasne niebo, a we wnętrzu jest ciemno, no to ja też widzę to odbicie od tego elementu srebrnego i powiem szczerze, że mi to troszkę teraz przeszkadza. Zużycie może się uda wyzerować, no zobaczymy. Na razie 0,7 kWh po 5 km, 0,2. No to mamy szansę wyzerować. Chwila prawdy. Nie wszystkim autom to się udaje. No szkoda, że się zimno zrobiło. Natomiast auto naładowane do 100% dalej ma sensowną rekuperację, odzyskuje energię, wyzerowało. No i podjeżdżamy pod Jana w Skawinie. No i mamy rewelacyjnie niskie zużycie energii i rewelacyjny czas dojazdu. Już Wam tu pokazuję, 97 km, naprawdę było 99, godzinę 25 i 9,5 zużycie. Kurczę, jestem w szoku, że tak sprytne i oszczędne auto mamy tutaj dzisiaj na testach. 89% w akumulatorze i 382 km zasięgu. Zaraz tu damy na parka. I co? I pożegnamy się z widzami. Czekaj, żeby nam tu coś świeciło. Bardzo fajnie prowadzące się auto, nie bez wad, ale w sumie mógłbym takie mieć. Może tak go podsumuję. I jak zawsze na koniec wszystkim dziękuję za uwagę, dziękuję patronom za wsparcie i do zobaczenia. Cześć! Widać się w ogóle? Tak, pewnie, że tak. O, teraz lepiej. Nie widać O, tej. teraz świeci, cześć. A jadąc nocą mamy takie podświetlenie. Można to sobie zmieniać nawet w kolorach tęczy. Można też sobie przyciąć tu guziczek i można zobaczyć, co jest za nami. Nawet jak na takie nocne, to nie najgorzej ta kamera w nocy widzi, szczerze mówiąc. Tak to widać tu, a tak to widać w lusterkach. No w lusterkach to niewiele widać, po prawdzie.